Hejka wszystkim, tutaj Zebroid, a dzisiaj pogadamy o grach komputerowych. A konkretnie o tym, w jaki sposób zdrowe lub niezdrowe podejście do nich może wam zaszkodzić albo pomóc w wielu aspektach życia. Pogadamy sobie o problemach niektórych community gamerskich i możliwe, że trochę na korporacje. A jeśli wydaje wam się, że irytująco patrzę na wszystko, ale nie w kamerę, to tak jest, bo wiecie, kamera to oko, a mój łeb nie lubi kontaktu wzrokowego, więc sorry, musicie mi to wybaczyć. Nie kontroluję tego. Zapewne można się domyślić po tym, że Wiktor już mówił kiedyś, że lubimy League of Legends, co jest prawdą, choć jest ostatnimi czasy związany z tym trochę negatywnych emocji, ale do tego przyjdziemy później. Jakiś czas temu wspominałem też, że miałem przelotną fascynację rusojęzycznymi, białoruskimi, ukraińskimi, rosyjskimi subkulturami gamerskimi, jedną konkretną subkulturą, która nazywa się Dead Inside. I to zainteresowanie było na tyle duże, że wzięliśmy się za nowy tytuł. I kto wie cokolwiek, ten już wie, o co chodzi. Ale do tego również przejdziemy zaraz. Gry komputerowe pozwoliły nam przetrwać. Okej. Nie tylko one, ale są jedną z tych rzeczy, bez których prawdopodobnie by nas dzisiaj tutaj nie było. W świat gier komputerowych uciekaliśmy, kiedy w życiu było niedobrze, kiedy nie mieliśmy znajomych, kiedy nie byliśmy w stanie radzić sobie ze swoimi emocjami i prawdopodobnie przez sporą część naszego życia byliśmy in and out of addiction. Wpadaliśmy w uzależnienie, wychodziliśmy z niego. Po prostu w wielkim skrócie, odkąd pamiętam, przez wiele lat od wczesnego dzieciństwa, jeśli pozwolić by nam siedzieć przed kompem przez cały dzień, to tak właśnie by było. I niestety na to nam czasami pozwalano, za co nie jestem zbyt wdzięczny. Chociaż z drugiej strony okoliczności, w których pozwalano nam siedzieć po 14 godzin dziennie grając w Simsy, sprawiają, że to jednak nie jest takie złe. Wiecie, wydaje mi się, że lepiej siedzieć przed kompem cały dzień niż za bardzo wchodzić w interakcję z potencjalnie niebezpiecznym środowiskiem. W gimnazjum potrafiliśmy grać w LoL'a po 13 godzin dziennie. Oczywiście nie zawsze, ale rekordy zdarzały się tak do tych prawie 13 godzin dziennie. Przyznam, że to nie był zdrowy okres w naszym życiu, jeśli chodzi o podejście do gier. Nie umieliśmy radzić sobie z emocjami. Osoba, która nas przyuczała do LoL'a, coachowała, można by rzec, nie była najlepsza, jeśli chodzi o mental, ale to też nie była zbyt dobra osoba ogółem. To jest zmiana faktu, że nie nazywałbym się gamerem, bo biblioteka gier, które kiedykolwiek próbowałem, może nie była jakaś bardzo obszerna. Bardzo dużo z tytułów, które mnie bardzo mocno wciągnęły, to były cozy games, które nie są traktowane zbyt poważnie z tego, co wiem, w community gamerskim. A jeśli w coś graliśmy bardziej kompetytywnie, to nadal wydaje mi się, że niedostatecznie poważnie, żeby móc mówić o tym, że jesteśmy gamerem. Także taki disclaimer. Jesteśmy graczem, ale nie gamerem, jeśli rozumiecie, o co mi chodzi. Większość lat, które spędziliśmy grając w LoL'a, to nie były najlepsze lata. Nie umieliśmy radzić sobie z emocjami, nie umieliśmy wyładować złości i nigdy nie byliśmy typem, który jakby wylewa różne frustracje na czatach. To jest jeszcze ta sprawa. Niemniej inni, bo wszyscy wiemy, jaką reputację ma community LoL'a, i to się nie wzięło z niczego, nie mieli takiej powściągliwości i takie gry potrafiły być dobijające. Potrafiliśmy się mocno obwiniać za każdy błąd, za każdą przegraną grę. To nie było zdrowe. Ale nikt nas nigdy nie uczył psychologii gamingu. To się zmieniło, kiedy przeprowadziliśmy się do naszego przyjaciela, który swego czasu był prosem w WoWie, w World of Warcraft. I dzięki tej osobie w ostatnich latach zaczęliśmy trochę zmieniać swoje podejście. Tutaj pomaga też fakt, że pracowaliśmy nad sobą w wielu innych aspektach życia. Zdziwi was to może? Nie zdziwi, ale w pewnym sensie praca nad sobą w grze wpływała na to, jak byliśmy w stanie pracować nad sobą w realu i vice versa. Pomału zmierzamy do głównego tematu tego filmu, który mam w głowie, ale wyjdzie jak wyjdzie i prawdopodobnie będzie to pogadanka o wszystkim i o niczym. Czemu ja zawsze robię ten disclaimer? Przecież at this point nikt się nie spodziewa niczego innego. Jest taki stereotyp, że gry komputerowe niszczą mózg, pogarszają problemy psychiczne, powodują wycofanie społeczne, etc., etc. Fakt. Jeśli ktoś nie jest uczony, jak bezpiecznie, jak zdrowo grać, to może wpaść w uzależnienie. Jeśli nie ma wsparcia w życiu i faktycznie beznadziejne życie, łatwo jest wpaść w uzależnienie od gier. A uzależnienie od gier jest ciężkie, naprawdę. I nasz case nawet nigdy nie był jakoś bardzo poważny. Niemniej słyszeliśmy i czytaliśmy dostatecznie historii i dostatecznie po prostu na temat kwestii uzależnień od gier, żeby zdawać sobie sprawę, że to jest problem. Są historie ludzi, którzy umierają przed komputerem, bo są tak uzależnieni, że nie odchodzą od niego. To nie było aż takie rzadkie, że ludzie tak bardzo nie mieli życia, że byli praktycznie niepełnosprawni, nie spali, praktycznie nie jedli, w pewnym momencie umierali przed komputerem. Takie uzależnienie potrafi rujnować
przyjaźnie, związki i całe życie. Pragnę w tym momencie wtrącić, że takie osoby są chore. One potrzebują pomocy, nie stygmatyzacji. Jeśli ktoś jest tak uzależniony, że w momencie, kiedy nie ma dostępu do gry, do tego, co daje mu tą dopaminę, robi się agresywny i tak dalej, to jest osoba, która potrzebuje pomocy, a nie stygmatyzacji. Zwierzęcy mózg zdaje się być zbudowany tak, żeby wszystko, co robi, było skoncentrowane wyłącznie na szukaniu dopaminy. I ktoś, kto nagle traci źródło tej dopaminy, będzie mieć dokładnie taki sam syndrom odstawienny jak w przypadku substancji psychoaktywnych. To jest ten sam mechanizm. Jest bardzo mało substancji psychoaktywnych, które uzależniają fizycznie. Większość to są uzależnienia psychosomatyczne. A objawy odstawienia przy uzależnieniu psychosomatycznym potrafią wysłać cię do szpitala. Nadal. I to nie dlatego, że brak substancji zaburza bezpośrednio pracę twojego organizmu. Po prostu twój mózg jest tak zdysregulowany brakiem dopaminy, że możecie trafić do szpitala. Częściej psychiatrycznego niż normalnego, ale that's not the point. Takie osoby należy wspierać, należy próbować zachęcić je do pójścia na terapię, choć jeśli macie w swoim otoczeniu kogoś takiego i mimo, że próbujecie, nie udaje wam się mu pomóc i czujecie, że zaczyna to rujnować wasze życie, niestety jestem zmuszony też powiedzieć, że czasami trzeba umieć przyznać, co już mówiłem w różnych kontekstach, że coś jest beznadziejnym case'em i ratować własne zdrowie psychiczne. Nie należy nienawidzić osób zaburzonych, ale nie jesteście złymi osobami, jeśli faktycznie okazuje się, że wy nie jesteście w stanie nic zrobić i musicie ratować siebie. Jednak gry mogą też pomóc wam. Jeśli podchodzicie do gier na zasadzie to jest wyzwanie, to jest kwestia personalnego rozwoju. Ta gra może rozwijać moje różne umiejętności i chcę wiedzieć, jak najlepiej potencjalnie mogę je wykorzystać w innych aspektach mojego życia. Ta gra, jeśli mam problemy społeczne, może być jedną z tych pierwszych rzeczy, która ułatwi mi, jak się z powrotem nauczyć komunikować z innymi ludźmi. Najpierw na zasadzie współpracy podczas meczu. Potem może ta odrobina odwagi, którą uzyskacie, orientując się, że jesteście w stanie się porozumiewać, ułatwi wam wyjście do ludzi. By the way, nie wspominam o tak konkretnych rzeczach zupełnie z przypadku. Jak zwykle wyjaśniam wszystko, o co mi chodzi od końca. Ale wiecie co? Zostajmy przy tym, bo z tematu właśnie tego, że gra może komuś pomóc w życiu, w prawdziwym życiu, jeśli do tego mądrze podejdziemy, wynika całe to wideo, które chciałem zrobić. Odkąd zrozumiałem, że gry są świetną okazją do tego, żeby właśnie zmusić mózg do pracy, żeby poszerzać zdolności kognitywne, polepszać zdolności logiczne, czasami właśnie zdolności współpracy, to moje doświadczenie z grami zrobiło się jednocześnie lepsze i 100 razy bardziej miserable. Dlaczego? Dlatego, że grą, w której spędziłem zdecydowanie największy czas, jak już mówiłem, było League of Legends. I League of Legends jest genialne, jeśli macie przyjaciół, z którymi możecie grać i jednocześnie jest piekłem, jeśli nie. Ja nie chcę teraz przejawiać pewnego stereotypu. Niemniej nie chcę też udawać, że moje opinie są inne niż są. Będę się teraz koncentrować na League of Legends oraz Dota. Co prawda miałem też trochę doświadczenia z na przykład Overwatchem, niemniej najwięcej czasu spędziłem w tych grach. Najbardziej potencjalnie interesowałem się ich communities, ich problemami, ich developmentem. I wiecie, ja nie chcę teraz być przykładem tego stereotypu, gdzie ktoś pierwszy raz zagrał w Dota i zaczyna psioszyć na Riot. Nie. To nie o to chodzi. Czy będę krytykować community zwłaszcza i korporacje w tym momencie? Tak, będę. Community LoL'a ma złą reputację i wszyscy wiemy, z czego to się bierze. To są w dużej części osoby, które nie umieją sobie radzić z emocjami, które są uzależnione, ale które też... Jakby wam to powiedzieć? Powiedzmy tak, wszyscy wiedzą, że na początku LoL był dużo bardziej pozwalającym na eksperymenty. Community LoL'a w pierwszych sezonach było osobami trochę bardziej kreatywnymi, kombinującymi. Wparcie na metę nie było aż takie duże. Właśnie przez to, że ta gra była trochę bardziej liberalna, ludzie byli trochę mniej toksyczni. Oczywiście jak mówię o tym, o czym mogłem czytać na forach. To jest jedna z moich candy. Jak się pewnie domyślacie, jestem przykładem gracza, który zazwyczaj nie spotyka się z aprobatą, ponieważ dla mnie LoL najfajniejszy jest właśnie wtedy, kiedy można eksperymentować, kombinować. Nigdy nie byłem jakoś bardzo mocno wsiąknięty w rankedy właśnie przez preferencje grania off-meta, ale normale zazwyczaj też są niezbyt. Average gracz LoL'a, mam wrażenie, zwłaszcza na tym niskim szczeblu skillowym, ma taką alergię na to, żeby kontemplować to, co się dzieje w meczu, na to, żeby myśleć, żeby się zastanawiać, żeby próbować eksperymentować i strategizować chociaż trochę, że kiedy spotykają kogoś, kto gra chociaż trochę out of line, kiedyś dostawaliście hejt. Nie, właśnie.
That's the point. To nie jest hejt. Ci ludzie nagle zaczynają celowo rujnować wam grę. Zaczynają swoje błędy i błędy innych graczy wszystkie zwalać na was. Nie żeby granie off-meta nie stwarzało oczywiście czasami sytuacji, gdzie popełnicie błąd, ale ogólnie błędy w grach się popełnia i nie uważam ich za kogoś super mega. Ale takie osoby nagle zaczynają wyrzucać grę do kosza. Loser mentality w League of Legends jest załamujące. Ludzie zdają się zawsze zakładać, że grę albo snowballują i wszystko jest zarąbiście i są kozacy, albo jeśli wymaga to od nich chociaż trochę wysiłku, to najlepiej grę poddać. W samej grze w LoLu do tego komunikacja praktycznie żadna, bo to wcale nie jest jakby mem oparty na niczym, że czasami napiszecie na czacie coś zupełnie niewinnego, bądź coś w rodzaju I made a mistake, I'm so dumb. I potem orientujecie się, że musicie tłumaczyć się przed supportem z czegoś takiego, albo mówię, czasami zupełnie niewinnego słowa, że system, który wlepił wam nagany za używanie obelg na czacie, się pomylił. Nikt tego nie lubi. Riot zupełnie praktycznie zabił komunikację w LoLu. Ogólnodrużynowy voice chat? Gdzie? Nigdy go nie było. Do tego nie pomaga, że samo Riot co chwilę podejmuje różne decyzje, które jeszcze bardziej ograniczają na Summoner's Rifcie eksperymenty, wiecie, 2 junglerów, a gdzie? Kiedyś się dało tak bawić. Niektórzy się tak bawili, było to rzadkie, ale było to interesujące. Dzisiaj nie weźmiesz 2 smite'ów i nie wyczyścisz campa bez smite'a. Więc chociażby z tego względu LoL nie do końca ze mną rezonuje. Zresztą mówię, gorsze jest community. Bo odkąd Riot stworzył arenę, to moja potrzeba eksperymentów została bardzo dobrze zaspokojona. Niemniej dalej, tam nie ma community. Wszyscy chcą wszystko poddawać. Co chwilę ktoś jest AFK. I miałem też trochę doświadczeń z Heroes of the Storm, który prawdopodobnie byłby moją ulubioną grą z tego gatunku, gdyby nie fakt, że Blizzard strzelił focha na nawet nie pamiętam już co i przestał grę rozwijać. Pamiętam, że w swoim szczycie community Hotsa było przemiłe. Aktualnie to się chyba zmieniło z tego, co słyszałem. I fakt, moje ostatnie doświadczenia sprzed chyba roku z Hotsem by to potwierdzały. Nie wiem, co się stało. W każdym razie wziąłem się ostatnio za Dotę. I muszę przyznać, że już od pierwszych gier, mimo że wiadomo jak to jest z grami typu Dota, idzie mi beznadziejnie, ale jest w niej to coś. Idzie mi beznadziejnie. Mój mózg się fryzuje za każdym razem, kiedy pojawia się ktoś, kto używa voice chata. Część mnie oczywiście mówi, porzuć to jest nie dla ciebie, jesteś na to za głupi, masz na to za duży brain fog, za duży tunnel vision i za bardzo boisz się ludzi. Z drugiej strony nie da się robić postępów w życiu, nie da się pracować nad sobą, nie da się stawać lepszą osobą bez stawiania sobie wyzwań. I tak siedzę sobie i myślę, tak gram i myślę i dochodzę do wniosku, że przecież to jest świetna okazja do tego, żeby rzucić sobie wyzwanie i śmiejcie się. Teraz trochę osób się zaśmieje i ma do tego prawo. W pewnym sensie widzę potencjał, żeby Dota mogła być dla mnie terapią. A o co mi chodzi? Zacznijmy może od kwestii samej gry. Kiedy się ma brain fog i mózg z tobą nie współpracuje większość czasu, łatwo jest w pewnym momencie niestety uwierzyć, że nie masz szans, nie masz potencjału, żeby być mądrzejszym, nie masz szans się niczego nauczyć. Tylko z drugiej strony, dlaczego nie wykorzystać tego jako okazję do nauki? Mózg jest dużo bardziej neuroplastyczny niż się ludziom wydaje. Mózg ma zdolność uczenia. Mózg nie lubi się uczyć, ale mózg może się uczyć. I na wszelką logikę, jeśli dostatecznie dużo czasu spędzisz grając oraz ucząc się teorii, w pewnym momencie zaczniesz się uczyć. I przypuszczam, że jeśli mam szansę nauczyć się właśnie myśleć wielowątkowo, ale bardziej konkretnie, celowo niż to, jak wygląda chaos, który po prostu mam przez ADHD, to tak sobie myślę, że to jest przecież budowanie zdolności logiki. To może mi się przydać w życiu. Może to jest to, czego potrzebuję, żeby właśnie wyłamać się z tego brain foga. Może to jest właśnie to, czego potrzebuję, żeby pokazać sobie, że potrafisz. Wiem, że bardzo dużo graczy momentalnie zderza się właśnie z tym, że Dota nie jest prosta. Dota to jest masa informacji do ogarnięcia, że Dota to jest masa ogółem rzeczy, które musisz pilnować, wiedzieć itd. I porzucają, jeśli nie od razu, to tam po paru miesiącach. Moje prywatne wyzwanie to jest nie być przykładem takiego gracza. Bo niewyobrażalnie satysfakcjonujące jest to, kiedy widzę, że coś, co totalnie mi nie poszło w poprzedniej grze, zrobiłem chociaż trochę lepiej w kolejnej, bo to jest cegiełka do cegiełki do cegiełki. Tak wiem, mówią, Doty nie ogarniesz przez całe swoje życie dostatecznie dobrze, ale hej, nie każdy musi mieć cel być prograczem, prawda? Więc moim prywatnym wyzwaniem tutaj jest nauczyć się wytrwałości i nie poddawania się. I tak, trochę osób może się śmiać, ale ja to mówię bardzo poważnie. Community. Kiedy napotkałem swojego pierwszego gracza, który korzystał z voice chata,
jak powiem, że przestawałem widzieć monitor ze stresu za każdym razem, kiedy się odezwał, zwłaszcza kiedy dawał jakiś komentarz do tego, co ja robiłem, to nie będzie przesada. Ja dosłownie, ja nie widziałem ekranu. Zmieniał się w jeden wielki glitch, mnie frizowało. Moja pierwsza gra z kimś, kto używał voice chata, była dla mnie tak stresująca, że przez resztę dnia byłem kłębkiem nerwów. I wtedy postanowiłem sobie, że gdzieś musisz zacząć radzić sobie z tym stresem właśnie. Graj w Dotę. Moje kolejne spotkania po tym postanowieniu z graczami, którzy używali voice chata, było już zupełnie inne, bo nadal jest to w cholerę stresujące i oczywiście ja jeszcze voice chatu nie używam, ale sam ten fakt. To jest taki problem dla mnie, że tak długo jak ktoś po prostu gra i mało jakby wchodzi w interakcję, mój web uznaje, że to nie jest prawdziwa osoba, więc nie musi się stresować tym, że jeśli zrobię coś nie tak, to ten ktoś będzie na mnie wkurzony, będzie mną rozczarowany i nie będę czuć aż takiego poczucia winy za każdy błąd, który zrobię. Moment, kiedy mam dowód, że to jest żywa osoba, pojawia się takie straszne poczucie, które mam związane z CPTSD i masą insecurities, że cokolwiek zrobię nie tak, na pewno wszyscy będą mnie nienawidzić do końca mojego życia. I to mi uniemożliwia funkcjonowanie. Więc sobie myślę, Zebroid, może właśnie to jest dobry sposób, żebyś oswoił się z tym. Żebyś pomału oswoił się z faktem, że nawet jeśli kogoś zawiedziesz, nawet jeśli zrobisz coś nie tak, to nie jest koniec świata. Może to jest właśnie okazja do tego, żeby nauczyć się mieć odwagę, próbować wchodzić w interakcję, próbować właśnie nie być tylko biernym uczestnikiem czegokolwiek, bo to jest prostsze niż w real life, prawda? Możesz słyszeć kogoś, możesz z kimś pisać, ale technicznie nie jesteś w bezpośrednim otoczeniu tej osoby, taka jest moja logika. Więc jest to jakiś tam punkt pośredni między nie gadam z nikim o niczym w żaden sposób, a jestem w stanie spotkać obcych ludzi, którzy mnie stresują swoją obecnością, bo są na przykład celebrytami. Jakby jadę do Warszawy, right? Jadę na VIP-a do Warszawy, jadę spotkać się i porozmawiać z TX2. Ja chcę być w stanie z nimi rozmawiać, a to będzie tak cholernie stresujące, więc pomyślałem sobie, Zebroid, Dota, spróbuj oswoić się z tym, że spotykasz obcych ludzi, przed którymi boisz się skompromitować w Docie. Więc tak, czy planuję zacząć używać voice chatu w Docie osobiście? Jak bardzo mnie to nie przeraża w pewnym momencie? Tak. Właśnie jako sposób przełamywania się. Bo nie mam lepszych sposobów na to w tym momencie. Tak realnie. Nie jestem w stanie wejść na voice chat z na przykład kumplem z internetu, bo to już jest osoba, która jest za bardzo prawdziwa. Więc zacznę z randomami w Docie. Z tego, że Dota ma opinię toksycznej. Znaczy voice chat podobno jest dobrze moderowany, ale na czacie dzieją się dzikie rzeczy. I tak sobie myślę, i tak sobie też podsumowuję i nawiązuję do różnych rzeczy, które czytałem, różnych analiz i opinii osób, że kolejna rzecz, która przyczynia się do tego, że community LoL'a jest niezbyt zdrowe, jest to, że nie mają możliwości wyładowywania negatywnych emocji. Co jest zdrowe, co jest potrzebne, bo jeśli w żaden sposób nie możesz dać upustu negatywnym emocjom, to najwyraźniej wtedy robi się z tego loser mentality i potrzeba intowania gier. Najwyraźniej. I ta część community Doty, z którą mam do czynienia, zgadza się, że właśnie fakt, że w Docie na czacie możesz napisać cokolwiek, sprawia, że spora część graczy się nadal stara, bo jest w stanie dać upust emocjom. Że nawet jeśli idzie ci w meczu ujowo, to jeśli znajdziesz sposób, żeby wrócić do gry i zrobić coś dobrego, to nagle okazuje się, że inni z tobą współpracują. Że gracze Doty, w odróżnieniu od graczy LoL'a, chcą grać w Dotę. Każdy wie, jak jest z LoL'em, right? W LoL'u możesz być po prostu toksyczną mędą, która przychodzi tylko po to, żeby rujnować gry. Dostaniesz bana albo karę na koncie, wymieniasz konto. Valve nie pozwala na coś takiego, ludzie bardziej szanują swoje konta, więc gracze traktują tę grę trochę poważniej. Oto przykład, jak decyzje korporacji mogą wpływać na konsumentów. Bo jeśli wiesz, że realnie nie masz żadnych konsekwencji z tego, że się nie starasz, że się źle zachowujesz i tak dalej, to nagle ilość takich zachowań rośnie. I ci gracze nie mają czegoś takiego, że już jestem w tej grze, jestem wkurwiony, nie idzie mi, ale już jestem w tej grze, gram w nią, więc może łaskawie będę się starał tak jak mogę, może łaskawie będę grał w tą grę, bo jestem tu, żeby w nią grać. Ukarają mnie srogo, jeśli nagle zacznę powodować problemy, więc równie dobrze mogę grać. Wielu tego nie ma. I nie uwierzę, żeby taki sposób myślenia przekładał się na życie prywatne takich osób. Teraz wróćmy trochę bardziej do psychologii gry. Psychologia gamingu, tak jak psychologia sportu, jest normalną gałęzią psychologii. Ona opisuje m.in. zjawiska takie jak fakt, że seria porażek, które za wszelką cenę próbujesz tu i teraz naprawić, tak naprawdę będzie prowadziła do tego, że będziesz radził sobie coraz gorzej i gorzej, nieważne jak bardzo próbujesz sobie wmówić, że jest inaczej.
bo gdzieś tam jest demotywacja, bo gdzieś tam jest zwątpienie, bo gdzieś tam jest zmęczenie. Ona normalnie nawiązuje do różnych zjawisk społecznych. Ona mówi, jak sobie radzi z negatywnymi emocjami i tak dalej, i tak dalej. Jedną z najważniejszych rzeczy, które nauczyłem się jeszcze jako głównie gracz LoL'a, i pragnę dodać, to nie jest tak, że porzuciłem LoL'a. Arena jest trybem, który uwielbiam, ale niestety aktualnie tylko Arena. Summoner's Rift już dla mnie wygląda niestety jak rozgotowany karton bez soli. Obiecywałem sobie, że nie będę osobą, która mówi takie rzeczy, ale to są moje szczere odczucia, więc na to nie poradzę. Granie jako support w docie, a granie jako support w LoL to są dwa skrajnie różne doświadczenia. Psychologia gamingu. Jedna z najważniejszych lekcji, którą lata mi zajęło, zanim przyswoiłem, był fakt, że czasami po prostu coś idzie nie tak, że czasami po prostu się przegrywa, że czasami po prostu się irytujesz, że czasami faktycznie czujesz, że jest nie tak i tym, co należy wtedy zrobić, to odejść od komputera. Jeśli nie do następnego dnia, to przynajmniej na godzinę, 2, odpocząć, ochłonąć. To było zrozumienie, że ludzie czasami się irytują i mają do tego prawo. I że to, że zwyzywa cię ktoś, kto właśnie musiał dać went emocjom, nie oznacza, że to, co do ciebie mówi, jest jakby prawdą. To było nauczenie się, że to, że ktoś, kto się sfrustrował, zaczyna cię obrażać, to jest coś, co należy zaakceptować, że ma miejsce i starać się nie brać tego do siebie. Bo te osoby cię nie znają, tych osób nigdy prawdopodobnie nie spotkasz, tych osób z dużą szansą nigdy więcej nie spotkasz w grze. Te osoby nie widziały sytuacji, kiedy na przykład grałeś dobrze i zrobiłeś coś dobrego dla drużyny w innym meczu. I przede wszystkim te osoby bardzo często napierdalają na siebie. Słuchajcie, ja nie jestem przykładem osoby, która uważa się za świetnego gracza, ja nie jestem przykładem osoby, która pokazuje palcami na innych. Kolejna sprawa. Zaakceptowanie, że jeśli zrobiłeś coś nie tak, to zrobiłeś coś nie tak i musisz przyjąć tego konsekwencje, na przykład bycie zwyzywanym, a nie unosić się jego. Cały czas czuję bardzo dużo strachu, kiedy wiem, że zrobiłem coś nie tak i ktoś mi to wytknie właśnie w grze jakiejkolwiek i pisze, że no tak, fakt, schrzaniłem sprawę. To jest dla mnie cały czas trudne, ale się tego uczę. Zdziwiło mnie zauważenie, że kiedy ktoś komentuje, ta gra była beznadziejna, odinstaluj grę, jest trochę ridiculous, bo ty masz na koncie najwyraźniej setki, jak nie tysiące gier, ale widzisz, że jestem nowicjuszem. I to jest trochę silly, że oczekujesz, że ktoś, kto jest zupełnie nowy w środowisku, w którym smurfowe konta są karane, z tego co wiem dosyć mocno. Zrobiłem taką minę, bo przypomniało mi się, że w sumie ludzie na Reddicie narzekali, że ostatnio z tym jest problem mniejsza. To jest zwyczajnie silly, ale okej, rozumiem. Najwyraźniej to jest część kultury gamingowej, że pod koniec meczu możesz go skrytykować, jeśli tak czujesz. It's okay, it's fine. Ale nie macie pojęcia, jak zdziwiło mnie, kiedy zorientowałem się, że właśnie ktoś, kto pod koniec meczu tam hejtował moje statystyki i w ogóle ja byłem jak, okej, miałeś rację. Anger management. Kolejna rzecz, którą każdy powinien być uczony, rzecz jasna, ale mówimy o gamerach, więc kontrolowanie swoich emocji. Wiedzieć, kiedy odejść od komputera właśnie, kiedy pozwolić sobie wyładować te emocje, na przykład na czacie i powinieneś móc wyładować te emocje, jak już wspomniałem. Ale z mojego doświadczenia powiem wam całkiem szczerze, jest taki moment, kiedy musicie odejść od kompa i dotknąć trawy. Jak jeszcze regularnie chodziłem na strzelnicę łuczniczą, to właśnie w pewnym sensie, właśnie tutaj słyszę, jeden z nas czasami sobie stał, wspominał różnych graczy, którzy go zirytowali podczas meczu w LoLu i wyobrażał sobie, że są targetem. Uważam, że gry mogą cię nauczyć radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Wbrew stereotypowi agresywnego gracza łamiącego stół. Bo jeśli gra kompetytywna, czy po prostu gra multiplayer regularnie faktycznie umieszcza cię w sytuacjach, które cię denerwują, to jeśli właśnie nauczysz się zachować spokój, głęboki oddech, zastanowić się, kto popełnił błąd, ponapierdalać sobie na głos do siebie, jeśli ci to pomoże, odejść od kompa po meczu, żeby się zastanowić nad sobą, albo ponapierdalać na innych, jeśli ci to pomoże. To jest skill, który może ci się przydać. Bo jeśli właśnie w takim stresującym środowisku nauczysz się zachowywać spokój, to niewątpliwie potem w życiu również tą zdolność zachowasz. Zdolność logiki, zdolność zadawania sobie pytań. To, co ogółem w grach odróżnia dobrego gracza od beznadziejnego, to jest zazwyczaj zdolność zadawania sobie pytań. Wydarzyło się coś, czego nie rozumiesz? Dlaczego? Jesteś dociekliwy. Życie również jest konfundujące, czy nie? I właśnie między innymi przez to, że ludzie nie zadają pytań, nie kwestionują rzeczywistości wokół siebie. Mamy teraz taki problem z bezkrytycznym przyjmowaniem informacji z mediów, z internetu, od innych. Aż się prosi, żeby w tym momencie przejść na kolejny temat, ale tego nie zrobię. Więc potencjalnie, jeśli w grze nauczysz się, że rzeczy trzeba kwestionować, że trzeba zadawać pytania, zastanawiać się, to niewątpliwie to rozwinie pewne obszary twojego mózgu i potem zorientujesz się, że w swoim życiu masz tak samo. Bo coś ci się nie zgadza, ale dlaczego? Jak to powiedzieć?
Jest takie misconception, że jeśli coś cię nie relaksuje w taki sposób, że czujesz generalnie spokój, błogość i wyluzowanie, to cię nie relaksuje, ale to, co próbuję przekazać, to jest fakt, że czasami, żeby rozładować układ nerwowy, musisz go dostymulować. I naprawdę, ja nie potrafię tego powiedzieć prawidłowo, ale mam wrażenie, że czasami, jeśli coś mnie wkurza, jeśli coś mi nie idzie, to właśnie siądę do gry, odpalę grę i czasami, jeśli powkurzam się na grę, jeśli powkurzam się na siebie w tej grze, to nagle okazuje się, że mniej irytuje mnie problem z Reela na przykład. I właśnie to jest moment, kiedy staram się skoncentrować na tym, co poszło dobrze. Czasami powkurwianie się na grę, na siebie, na innych, potrafi dać coś na kształt katarzis. Jeśli o mnie chodzi, to jest forma zrelaksowania się, jak w każdym innym sporcie, który cię stresuje. Więc point tego wideo jest taki, że jestem przerażony tym, jak rozpowszechniony jest brak harm reduction i higieny gamingowej. Przeraża mnie, jak mało osób w ogóle kiedykolwiek trafia na kogoś, kto im w skuteczny sposób wyjaśni pewne rzeczy. I te osoby potem właśnie zamiast potencjalnie w grach umieć znaleźć samorozwój, odpoczynek, bądź właśnie takie przeładowanie, które pomaga poczuć się lepiej końcowo, znajdują tam pułapkę frustracji, wyzwania, których nawet nie potrafią często nazwać, a już tym bardziej zmierzyć im czoła. I do tego, jeśli właśnie gra, w którą grasz, sama promuje to, żebyś nie był w stanie nawiązać relacji z community, żebyś nie musiał myśleć, bo ułatwia grę, to coś jest cholera jasna nie tak. Bo jeśli gra sama promuje to, że możesz tak po prostu stwierdzić, że poddajesz grę, przez co większość osób ma loser mentality i kiedy nie przejdzie kolejne głosowanie o poddaniu gry, która na przykład potrafi wyglądać całkiem dobrze, tylko ten jeden gracz po prostu ma złą grę. Więc ten jeden gracz będzie rujnował grę. A na przykład w LoLu jeden gracz czasami jest w stanie zrujnować grę. Anyway, wtedy mamy problem. Co jest jedną z kolejnych rzeczy, która mnie pozytywnie zaskoczyła w docie. Jeśli jeden gracz opuści wam mecz i nie wróci w ciągu tam chyba 5 minut, możecie wejść z gry i nie jesteście za to karani, z tego co rozumiem. Oraz gra nie karze was za to, co zrobił ten gracz, nie pozwalając wam na przykład zacząć kolejny. Ja byłem mega zdziwiony, że właśnie jak zrobiłem AFK w grze, która została opuszczona przez wszystkich innych, bo najwyraźniej uznali, że została przegrana już w drafcie, że mogłem po prostu surrender and go next. To było naprawdę pozytywne. Fakt, że nie widzę w docie tego, jakoby deweloperzy na siłę próbowali wciskać was w konkretne style gry, jest czymś niesamowitym. O uzależnieniach od gier krąży tyle mitów i misconceptions, że mam wrażenie, że czasami próbując zapobiegać, tak naprawdę ludzie tylko pogarszają sprawę. O co mi chodzi? Żyłem sobie z rodzinką, z prababką, która miała jakąś straszną obsesję na punkcie tego, że jakie to komputery, gry, internet nie są straszne. Znaczy nie, żeby się nie myliła. Dorastanie w internecie jest zjebane. Ale ona wyszukiwała się u mnie objawów uzależnienia od grania basically we wszystkim, co budowało moją frustrację. Mam wrażenie, że przyczyniło się do tego, że właśnie w pewnym etapie życia tak ciężko wpadłem w to granie w LoL'a przez większość czasu, kiedy nie spałem ani nie byłem w szkole, jako, nie wiem, jakiś rodzaj buntu. I ogółem ludzie będą się doszukiwać objawów uzależnienia u osób, które tych objawów nie mają, bo mają jakieś dziwne misconceptions, jak wyglądają uzależnienia od gier. Co może spowodować, że taki ktoś tym bardziej wpadnie w to uzależnienie, by the way, bo jeśli ktoś ci potrafi fizycznie zabierać urządzenia, bo wydaje mu się, że siedzicie przed kompem za długo, 1,5 godziny, to w pewnym momencie będziecie chcieli się buntować. Tak to działa, zwłaszcza jeśli jesteście nastolatkami. Jednocześnie, kiedy ktoś faktycznie zaczyna mieć problem z uzależnieniem, to nagle jesteście stygmatyzowani. Jak już mówiłem, to nagle ludzie widzą tylko objawy, widzą tylko to, że się odsuwasz, widzą tylko to, że zaczynasz być wredny, że opuszczasz się w nauce, nie próbują znaleźć ci pomocy, albo próbują znaleźć ją w inny sposób, próbują cię karać, zamiast rozpoznawać, że to jest zaburzenie. A już tym bardziej zazwyczaj odmawiają przyznania, że są prawdopodobnie powodem. Gaming jest tak rozpowszechnioną formą rozrywki, że niepopularna opinia, ale w szkołach powinno się lepiej uczyć, jak radzić sobie z emocjami, szukać pomocy, wyładowywać emocje. To powinna być jedna z rzeczy, które robią szkoły, ale też specifically wydaje mi się, że szkoły powinny właśnie poruszać ten temat. Nie wiem, jak jest teraz, ale kiedy ja chodziłem do podstawówki, było coś takiego jak zajęcia komputerowe, które były marnowane na praktycznie każdych zajęciach na quest pod tytułem narysuj kwiatka w Paincie. A teraz wyobraźcie sobie, co by było, gdyby te 1 czy tam 2 lekcje tygodniowo poświęcić właśnie na to, żeby naprawdę uczyć higieny korzystania z komputera, internetu oraz gier. Wyobraźcie sobie potencjalnie, jak duży benefit w współczesnym świecie mogłoby mieć, gdyby kółka gamerskie w szkołach były bardziej popularne. Sensownie prowadzone właśnie po to, żeby uczniowie mogli się socjalizować,
pograć, żeby ktoś mógł ich nauczyć, jak sobie radzić, jak nie obwiniać czasami siebie, jak nie obwiniać czasami innych, kiedy odejść od kompa. Oraz czasami po prostu się przegrywa i nic z tym nie zrobisz. Czasami po prostu życie jest niesprawiedliwe i czasami gry też są niesprawiedliwe. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby szkoły uczyły lepszego dbania o siebie i chronienia się przed zagrożeniami. Edukacja seksualna w szkołach? Katastrofa w większości. Edukacja odnośnie substancji psychoaktywnych? Spotkałem jedną osobę, która robiła dosyć sensowne zajęcia na temat substancji psychoaktywnych. To znaczy takie, które nie stygmatyzowały bezmyślnie czego popadnie, tylko mówiły bezpośrednio. Bez fearmongeringu. A w każdym razie mało tego fearmongeringu było. Jakie można spotkać substancje? Jak je rozpoznać? Jakie dają efekty? Z czym są często mieszane? Jak postępować, jeśli podejrzewacie, że wy albo ktoś jest pod wpływem? Tylko z drugiej strony, czego się spodziewać po systemie edukacji, który nie uczy was nawet, jak bezpiecznie robić cokolwiek w kontekście zwykłego sportu? Może kiedyś pogadamy sobie o moich złych doświadczeniach z WF-em w szkole, patologiami uczenia w szkołach, ale przyznam, dzisiaj jestem już trochę wypalony narzekaniem na świat gamerski. Nie ma nic złego w tym, że ktoś lubi gry i nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że ktoś raz na jakiś czas spędzi dużo czasu na przykład przed kompem, bo jeśli masz hobby, jeśli masz pasję, czasami ona cię wciągnie na długo. I problemem nie jest to, że zdarzy ci się stracić poczucie czasu, problemem nie jest to, że zdarzy ci się jakieś tam drobności w życiu zaniedbać, ale zaznaczam, drobność. Nie mówimy o sytuacji, kiedy zaczynasz zaniedbywać na przykład rodzinę. Problemem nie jest to, że czasami po prostu popełnisz jakieś błędy, albo to, że czasami trochę ci poniosą emocje. Problemem jest to, co z tym zrobisz i problemem jest to, jak często to się pojawia oraz czy w sytuacji, jeśli podejrzewasz, że masz problem, masz do kogoś się z tym zgłosić. Bo jeśli przyjdziesz na przykład do kogoś z rodziny i powiesz, że chyba zaczynam mieć problem z graniem, nie wiem, czy nie potrzebuję psychologa i usłyszysz po prostu przestań grać, to odechciewać się. Odechciewać się w ogóle ruszać ten temat. I odreagowujesz wracając do grania. I chcę powiedzieć, że jeśli jesteś kimś, kto ma ciężki problem z graniem, czujesz, że nie jesteś w stanie sobie sam poradzić, nie jesteś słaby, nie jesteś nikim gorszym, jeśli zdecydujesz się pójść na odwyk. Normalny, regularny odwyk. Wręcz przeciwnie. Wiem, że szans na to jest mała. Jeśli to wideo widzi ktoś, kto właśnie zmaga się z problemem uzależnienia od gier i nie daje sobie rady, chcę, żebyś wiedział, że jeśli odwyk jest tym, co może ci pomóc, to pójście na odwyk jest najodważniejszą i najbardziej badass decyzją, jaką możesz podjąć.